Dzień dobry. Widzicie, jaka jestem dzisiaj elegancka? Elegancka jestem, bo dostałam zaproszenie od MPK. Miejsca, w którym na co dzień pracuje bardzo dużo kobiet, a już jutro Dzień Kobiet, więc bierzemy Volviego, bo podobno wpuszczają dzisiaj tylko dużymi pojazdami, więc bierzemy Volviego i jedziemy spotkać się z paniami z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Rzeszowie. Chodźcie. MPK w Rzeszowie jest na Lubelskiej, w sumie po sąsiedzku. Ciekawe, co nas tam czeka dzisiaj. Najlepsze jest to, że tutaj jest właśnie jakiś ten jeszcze stary... Patrzcie, Turek jest, kierowca turecki. No problem, no nie problem. Będziemy spóźnieni 4 minuty, ale kto to widział, żeby kobieta przychodziła punktualnie na takie spotkanie. Wszystko przez to, że się mikrofon na przykład nie włączył. Chyba to już tutaj jest MPK, tylko że to jest stacja MPK. No, od razu nam otwierają, patrzcie. Chyba mamy tam jechać. Tak, miło. Panowie stoją, powiedzą, gdzie ustawić. Super, dzień dobry, dziękuję. Się nazywa miłe powitanie. O, zabłysnęłam. Czekajcie, to teraz, żeby zabłysnąć, opuścimy Volviego na poduszkach. No dobrze, tutaj jesteśmy. To tak zróbmy, że już to ściągnę i to położę. Dobry. Dzień dobry. Jestem Radko, witam serdecznie w naszych skromnych progach. Dzień dobry, Iwona Blecharczyk. Zapraszam, podejdziemy chyba najpierw tak jak ustaliliśmy, zrobimy taką prezentację opowieści jakiejś straccy, Dobrze. a później przyjdziemy z paniami tutaj. Bo Dobrze, tam to ja już wezmę zaczęli tylko, na sali. ale... Strasznie wysoki ten przód, to... Tak opuściłam cwaniacko. Tak. Czekajcie, to teraz, żeby zabłysnąć, opuścimy Volviego. Tak, tak. Bo... Witamy. Dzień dobry. Łukasz. Iwona Blecharczyk. Czesiewicz. Iwona. Iwona. Tu panowie się będą opiekować podczas naszej nieobecności, ale tutaj też mamy dla pani taką niespodziankę, autobus zabytkowy, że będzie można sobie siąść za stery i spróbować swoich sił takim pięknym klamotkiem. Nigdy nie próbowałam. Od 82 roku. O, Ja bez kurczę. prawa jazdy dałem radę, to pani z palcem w nosie, jak to się mówi. No Bez tak. problemu. Ale to jest manualne, czy? Tak, manualny. Manualny, ale wspomaganie już jest. Nie jest tak jak w ogórku, że trzeba było 2 razy wysprzęglać. Kierownica bez wspomagania takiej A ja potrafię wielkości. 2 razy wysprzęglać. No to jest... Jednak powiem szczerze, że miałem okazję kawałeczek się przejechać ogórkiem. Tam dosłownie pół kilometra, też po zamkniętym terenie, no ale niestety tam to już ten kierowca po całej zmianie, a potrafili przecież w czasach PRL-u, Aha, dzień dobry. Dzień dobry. w czasach PRL-u, dzień dobry, potrafili całe 2 zmiany, bo się tak zamieniali. Dobry, witam ponownie. Chcę przywitać panią Iwonę, znacie pewnie z mediów społecznościowych. O Jezu. Dzień dobry. Społecznościowych, z telewizji, wyczyny, które mam okazję ja osobiście oglądać, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo to często podkreślam, jak pani Iwona bardzo sprawnie wszelkimi przeciwnościami losu, czy to na drodze, czy w takich codziennych pracach związanych z serwisem, od przejazdu przez zamówienie. Serce miejskiej codzienności, wśród kobiet, które każdego dnia siadają za kierownicą miejskich autobusów, miałam zaszczyt podzielić się swoją historią. Zaczęłam od szczerego podziwu, bo wiem, że ich praca, choć często niedoceniana, wymaga ogromnej siły, odwagi, determinacji i cierpliwości. Podczas prezentacji opowiedziałam im o swojej drodze. Od nauczycielki z małej wioski na Podkarpaciu do kierowcy ciężarówki, który woził śmigła, turbin wiatrowych, a teraz zarządza własną firmą transportową i cały czas jeździ. Ale to nie był wykład, to była taka rozmowa. Od kobiety do kobiet. Bo każda z nas ma w sobie siłę, żeby sięgnąć po coś więcej. Także MPK Rzeszów kobietami stoi, mamy 63 panie łącznie w tym momencie. Czyli ile panów? Łącznie wszystkich w firmie jest, no można tak powiedzieć, 650, tak bym powiedział. Takie 10% mocne mamy pań w ogóle i wśród kierujących jest 45 na 450, czyli też takie mocne 10%. No to dużo więcej niż statystyka taka generalna, nie? Generalnie tak. Też zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam będzie pokazane, jak wygląda ta praca kierowcy od kuchni. No to super. A w skrócie, jak pan by powiedział, kogo szukacie? Kto może przyjść? Co trzeba mieć? Trzeba mieć prawo jazdy kategorii D,
i odpowiednie kursy, świadectwo kwalifikacji, badania. Oczywiście też przyjmujemy osoby, które pójdą do Urzędu Pracy i deklarujemy, że przyjmujemy wtedy na 3 miesiące. To jest minimalna gwarancja zatrudnienia, ale u nas jest dosyć duża ta fluktuacja wśród kierujących, dlatego że no, część kadry jest już w takim wieku, że powoli sukcesywnie odchodzi na emeryturę, więc nawet jeżeli komuś się nie uda od razu, to za jakiś czas na pewno będzie ten telefon i przyjmujemy i też zachęcamy właśnie panie z okazji tego, że jest Święto Kobiet. Mamy teraz taką kampanię, która zachęca panie do prowadzenia autobusów, bo panie są bardzo dobrymi kierowcami, bardzo dobrze sobie radzą ze stresem, z uciążliwymi pasażerami, są też niejednokrotnie bardziej opanowane i dają pozytywną energię, dlatego też bardzo mile są widziane w naszych szeregach. Czyli, żebym dobrze podsumowała, raz jak się ma prawko, to można przyjść, ale jak się nie ma prawka, to można zrobić przez Urząd Pracy i wtedy wy gwarantujecie, że zatrudnicie. Tak jest. Dokładnie tak. Tak robimy. Także dzisiaj tutaj z okazji Święta Kobiet mamy dużo aktywności. Poza tym, co już się wydarzyło, czyli prezentacją motyli i prezentacją opowieści z trasy, teraz zobaczymy ten piękny zestaw, którym pani Iwona na co dzień się porusza po drogach krajowych, europejskich, światowych. Mamy na później też przygotowany konkurs dla naszych pań na zabytkowym Jelczu PR110. Będzie trzeba obsłużyć tutaj ten przystanek, nawrócić, zmienić tablicę kierunkową. To są takie rzeczy, które na co dzień się nie wykonuje. Super, to zaczynamy. Zaczynamy. Dopóki się nie jedzie gdzieś tam z tyłu, tak? Tak, tak. No. I tam fajnie jest. No jednak No, wejdę, zobaczy jednak sobie wejdę. pani, zobaczy sobie pani. Jednak wejdę. Ja też wejdę, muszę zobaczyć, jak to wygląda wszystko. Ja też nigdy nie byłam w kabinie, Nie? nigdy w życiu. No to zapraszam. No. Powiem wam, że widzę się tu. A u góry jest górne łóżko. Przed tobą pani mówiła. No. To co jest takie podwieszone i to jest górne łóżko. Można tam się wdrapać, żeby jechać. Jak tu się Kasia wychodzi wysoko? No. To tu pani, a to Więc szyba jest ta. To tu w 2 osoby się zmieści. I co jeszcze Tak, na górze jest jedno, nie? Tak, tak. Szyba jest ten, ale jeszcze tak się opuszcza. Proszę mi instrukcję, bo ja nigdy nie jeździłam. Nie wiem, co pani chce. Nie wiem, ja to zaraz ruszę. A, Nie, to bo trzeba nie- było bo ja odpalić. nie pracuję jako kierowca, to nie znam się. Proszę mi powiedzieć, jak to uruchomić. A, że pani chce odpalić, tak? Nie. Automat też, więc. Ale wie pani co, ja nigdy pani nie widziałam. Bardzo mnie pani pozytywnie zaskoczyło. Tak? Zacznę panią śledzić. Zapraszam, jeśli ma pani ochotę. A teraz coś absolutnie wyjątkowego. Kto by pomyślał, że ja usiądę za sterami takiego staruszka? Jelcz PR110. Legendarny, stary autobus miejski. Stary, ale w perfekcyjnym stanie. Zaczęliśmy od krótkiego instruktażu. Pan Sebastian tutaj z opiekunem, ojcem chrzestnym tego autobusu, objaśni wszystko. O kurczę. Obsługa nie jest zbyt skomplikowana, jak widać, nie ma tutaj skrzynia manualna, czterobiegowa, w normalnym układzie 1 do przodu, tak wstecznie do siebie, do tyłu. Ruszamy, tak, bez obciążenia można spokojnie z 2 ruszyć. No i A co? ręczny gdzie jest? Ręczny to jest ten zawór zwykły taki. Jak trzeba go wyciągnąć do góry, wtedy To co, może otwórzmy drzwi, może pani będą chciały do nas wsiąść. dobra. Te 3 klawisze czerwone, tak. Podświetlony pierwsze, drugie, trzecie do góry, także można dziewczynom otworzyć. A, fajnie. Nie wiem, jak to zrobić. Tutaj fotokomórek nie ma. Dobrze, zapraszamy do środka. Wielka, wielka. No. Gigantyczna. Dobra. Pierwszy klawisz, ten pojedynczy czarny, No ten? to jest tak, połówka pierwsza drzwi, proszę wcisnąć. A nie. Śmiało. Dobra, i resztę drzwi zamykamy tymi samymi czerwonymi. Czyli tak. tak się robi. Trzecie, drugie, pierwsze. Mogę pierwszy, tak? Tak. Tak, jest widać. Możemy Gdzie sobie jedziemy? tam w lewo sobie, tak jak w kierunku wyjazdu, zaraz sobie przejedziemy na ten drugi. Ale jak jest nisko, mi się cały czas wydaje, że ja zaryję. Nie, to tutaj śmiało można. I ruszamy w trasę. Co prawda tylko po parkingu, ale to i tak może dostarczyć wiele wrażeń. Trochę się boję. Ale dziwnie, W nie? porównaniu z tymi autobusami, które obecnie jeżdżą, to on jest naprawdę wysoki, także śmiało można. Ale się cały czas wydaje, że... Próbujemy jeszcze na przygówie. Śmiało. Turbulencje.
O kurczę. Możemy mu dać trochę w palnik, przeczyścić rurę. Trochę się boję. Ach, tam jest przystanek, tak? Co tak sobie gdzieś? Dziękuję. Dziękuję. Ale to było, szczerze powiedziawszy, ekscytujące. I trzeba było przekręcać wszystkie tablice. Tak, wszystkie 3, a było tylko 5 minut. Bo tam było tak, przyjeżdżało się opóźnionym na 38 na Bardowskiego, przestawiało się na dworzec, trzeba było wszystkie tablice 3-0, łącznie z tymi, bo tu były ulice kierunkowe, a potem przyjeżdżało się kołem na dworzec, z powrotem na 38 i z powrotem na Bardowskiego. I na to było niecałe 5 minut. Na wszystkie 3, żeby przekręcić tablicę. Jeśli myślisz, że jazda autobusem miejskim to praca tylko do twardzieli, to masz rację. Ale kto powiedział, że kobieta nie może być twardzielem? Twardzielką. 3 kobiety, 3 różne drogi, ale jeden wspólny kierunek. Niezależność, pasja i siła. Zobacz i posłuchaj, jak wygląda miasto z perspektywy kobiety za kółkiem autobusu. Po tym materiale już nigdy nie spojrzysz na MPK tak samo. Pani Edyto, Iwona. Jest uścisk, od razu też kierowca. A może być na ty? Tak, jak najbardziej. Iwona. No, Ilona. Iwona, Anka, jak dużo jeździsz już? 18 lat. I cały czas tylko tutaj? Nie, przyjęłam się tutaj 2 lutego 18 lat temu. Pojeździłam 3,5 roku, zwolniłam się, poszłam w turystykę, tam jeździłam przez 5 lat, zjeździłam 24 kraje Europy i nie tylko. A później wróciłam mieszkać do Rzeszowa, więc wróciłam do MPK, no i do dziś dnia pracuję w MPK. A jak długo już jeździsz? Rok. O! Więcej jak rok, bo przyszłam 28 stycznia. I jak to się stało, że tutaj jeździsz? Tak sprawiedliwie i szczerze, to straciłam pracę i w Urzędzie Pracy mi zaproponowali zrobić prawo jazdy i przyszłam tutaj, a to była najkorzystniejsza oferta pracy w sensie finansowym i dlatego się zdecydowałam i co? zostałam. Podoba ci się? Tak. A co ci się podoba? Robię coś innego niż inne kobiety. No na pewno moi synowie trochę biorą wzór ze mnie. Imponuje im? Chyba tak, tak. Mój syn miał przykazane, żeby nikomu nie powiedzieć, ale cała szkoła wiedziała, że jeżdżę autobusem. A ty ile lat już jeździsz tutaj? 13 i 2 w PKS-ie jeszcze jeździłam. O kurczę, Także 13. ciężarówką byłam 5 dni w Włoszech, w podwójnej obsadzie, tak z urlopu po prostu. No, a ciężarówką? Tak, No. ale ja mam dzieci, więc po prostu wybrałam to i dlatego nie jeżdżę. No, Okej, czyli 13 już lat jeździsz po Rzeszowie. Tak. I jak to się w ogóle stało, że tutaj wylądowałaś? Od zawsze chciałam jeździć i już byłam młodą dziewczyną, podobały mi się duże wozy, podobały mi się ciężarówki szczególnie. W wieku 19 lat już zdawałam na C. Później w międzyczasie na motorem też teraz jeżdżę, na różne zloty i nawet do pracy. I później nigdy nie będę jeździć autobusem. To było pewno nie, nigdy nie będę jeździć autobusem, bo tam trzeba jeździć z ludźmi. No ale próbowałam na C szukać pracy i to było bardzo ciężkie w wieku 20 lat. Nikt mnie nie chciał. Ale udało mi się i w pewnej firmie przyjęli mnie i rozwoziłam sobie towar przez rok po Podkarpaciu. Także później miałam syna. No i później już w tym czasie dla satysfakcji zrobiłam sobie na autobus. Ja tylko sobie zrobię, tylko będę miała, niech sobie tam będzie wpis. Ale oczywiście, gdy już mogłam, no to co będę? No jak już mam, no to wykorzystajmy to. No i pierwszą moją pracą była właśnie w innej firmie transportowej. Jeździłam autobusem 2 lata. No tak to wyszło, że uparłam się na tą jazdę po prostu. Później przyszłam tutaj i tutaj już jestem 13 lat. A tak właśnie, bo skoro całkiem niedawno robiłaś prawo jazdy, to możesz powiedzieć, bo tak sobie myślę, że potencjalnie są tu jakieś panie, które na przykład myślą o tym, ale żebyśmy im trochę opowiedziały, jak wygląda cały proces. Bo generalnie można przyjść od razu z gotowym prawkiem, ale można też przez Urząd Pracy, prawda? I wtedy się nie płaci nic. To zależy na dany moment, czy jest to finalizowane. Ja akurat trafiłam, że było to finalizowane. Czy teraz jest więcej takich opcji, bo też panie ze wsi mogłam, bo ja też jestem ze wsi i też z Podkarpacia i mogłam robić jako rolnik, ale robiłam z Urzędu Pracy jako bezrobotny. Także mi Urząd Pracy sfinalizował cały kurs.
jak to w ogóle godzinowo wygląda? Jeździ na przykład też nocami w ciągu dnia? Najwcześniej przychodzimy na 3:20, 3:30 do pracy. Kończymy około 1:20, takie ostatnie kursy zjeżdżają. Mamy różne godziny rozpoczęcia. Codziennie jest inna godzina rozpoczęcia. Jest właśnie 4:05, 5:00, 6:00, na 7:00, na 8:00. Różne są godziny zakończenia, różne godziny zakończenia na mieście. Także wstajemy w nocy. Nie mamy jazdy w nocy. Dziewczyny w ogóle nie jeżdżą tych linii, ale zaczynamy, troszkę w nocy zaczynamy jednak. No. Jedyne co, no to nie każdy znosi uciążliwość tej pracy, że się bardzo wcześnie wstaje albo bardzo późno się chodzi spać. No bo zaczynamy, w tej chwili najwcześniejsze jest 3:36, no a jeszcze odśnieżyć podwórko, no to trzeba dużo wcześniej wstać. No a kończy się 1:30, najpóźniejszy kurs. Albo się też zaczyna później też, nie? No jak jest druga zmiana, no to 1:30 nad ranem się kończy drugą zmianę. Więc zanim się wróci do domu, no to się chodzi spać nad ranem. Jak już wszyscy wstają do pracy, to my idziemy spać. Rozumiem. Ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. A jakieś przyjemne wspomnienia, sytuacje z tej pracy? Oj, mnóstwo jest. Ciężko by było. Przede wszystkim ludzie bardzo pozytywnie reagują. Zdarzyło mi się raz jechać po kibiców, co to zazwyczaj są specyficzni ludzie rozkrzyczani po meczu i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze jak przegra mecz? I jeszcze jak przegra. I to był mecz w Rzeszowie, co jest wysokiego ryzyka. Zajechałam autobusem po tych kibiców i otwieram wszystkie drzwi, żeby sobie ładnie wsiadali. No i oni taką rozkrzyczaną bandą idą i kto dochodził do przednich drzwi, nagle taki: dzień dobry, to kobieta za kierownicą. I dla mnie to było takie wręcz szokujące, jak to nagle zmieniało ich, bo wydawało się, że oni rozniosą ten autobus, jak wsiądą, a tu na widok kobiety jednak tak każdy od razu się prosto i dzień dobry, i grzecznie, ładnie, także... Wiedzieli, czemu kobietę wysłali? Tak. A jak ty w ogóle wiesz, którędy, gdzie, jak jechać? Ty się musisz tych linii na pamięć nauczyć, czy jak? To właśnie był największy problem. Dla mnie to było największe wyzwanie w tej pracy. Gdzie mam jechać i nauczyć się tras, bo było 64 trasy. I jako nowy kierowca codziennie dostawałam inny autobus i na tym placu musiałam go znaleźć, gdzie on jest, a stamtąd na Wisłogie jest kawałek, a jak tu nie było, a był tam, a czas goni, bo muszę wyjechać o czasie, bo muszę. Jak nie wyjadę o czasie, to muszę to w pewien sposób opisać, dlaczego tak się stało. No i gdzie to jechać, to, że tak powiem, bardzo się tym stresowałam i uczyłam się z dnia na dzień. Na przykład wiedziałam, że jutro jadę 12, więc jechałam 12, ale linie są mieszane, jest na przykład 4 różne miejsca mam pojechać i kiedyś dostałam taki kurs, że Bratkowice, że Świlcza, że Mrowla Otoka, że Albigowa i... Czy mówisz, że jeździłaś Jelczem? Jeździłam Jelczem, tak. Pracę tutaj zaczynałam właśnie od takiego Jelcza, gdzie było ciężko wrzucić wsteczny na pewno i w ogóle biegami operować. No i doczekaliśmy się czasu, gdzie mamy super piękne wozy, nowocześnie wyposażone i jesteśmy teraz, mamy czyściutko i wygodnie po prostu w tej pracy. Jak myślisz, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby wykonywać tę pracę? I się nie spalić? Znaczy, wydaje mi się, że trzeba lubić przede wszystkim jeździć i mieć dobrą odporność psychiczną, bo nie każdy sobie radzi właśnie z tymi aspektami takimi, że albo dziwne są godziny, bo na przykład w turystyce głównie nocne są przejazdy. Wszyscy śpią, a my jedziemy, więc trzeba mieć odporność fizyczną też na zmęczenie, psychiczną na właśnie jakieś takie dziwne trudności, bo jak raz wjeżdżałam na lodowiec, bardzo ciężkie warunki, albo jak jeździłam z narciarzami, no to tam, niestety, jest ślisko i człowiek dobrym autem się boi jechać, a ja jadę sobie autobusem trzyosiowym i mam 59 ludzi na pokładzie. To jednak jest odpowiedzialność, więc mówię, psychicznie trzeba być... Zdarzyło mi się jechać przez góry Alpy po powodzi, gdzie były urwiska i rozmijałam się na zakręcie z ukraińskim autokarem. Ja oczywiście jechałam po zewnętrznym. To ludzie bali się. Wtedy to się bali, bo I ty tam się bałaś? Znaczy... Ja bałam się, musiałam. Ja mam tak, że zaczyna się zima, zaczyna się cokolwiek ciężkiego, zanim wyjdę z domu, to mam wrażenie, że zawału serca dostanę, że przecież tak ciężko jest, ja sobie nie poradzę, ale jak już siądę za kółko, ja wiem, że to ja muszę zrobić, bo to jest moja zmiana, moja warta i nikt tego za mnie nie zrobi, więc kolega pościągał mi słupki, bo było urwisko asfaltu i ja po barierce
rozminęłam się, długo nam zeszło, ale rozminęłam się z tym autobusem. Nawet żeśmy się nie drasnęli wtedy. I ja mówię, ja byłam z siebie dumna, że jednak mi się udało. Ja mówię, no ludzie byli przestraszeni, ale wszyscy żyją. A jakieś takie sytuacje, powiedzmy, fajne z pasażerami? Coś ci się zdarzyło jakieś takiego? Wiele razy. Tak? Na przykład? Wiele razy. No na przykład ostatnio chłopcy wyszli ze szkoły, nie pojechali do domu, tylko jeździli ze mną, bo uznali, że jeżdżę takim świetnym, nowym autobusem i na pewno jadę 160. Nie wiem, bo oni wyszli ze szkoły, stanęli na przystanku. Myślałam, to że twoje dzieci. Nie moje dzieci, nie, na Potockiego. Ja mówię, może mama czeka w domu, ona jeszcze zaczeka. To jak jeździłaś po Europie, to jeździłaś z wycieczkami, tak? Głównie w turystykę, chociaż też miałam epizod, że jeździłam dla Sinbada, tak, linię, po prostu zawozić ludzi, przywozić. I w pojedynczej czy w podwójnej? Zazwyczaj w podwójnej załodze, aczkolwiek jak były wycieczki takie typu w Bieszczady 3-dniowa, była tak zorganizowana, że jechał tylko i wyłącznie jeden kierowca, no to jechałam sama z całą grupą. I jak się pracowało z ludźmi? Ja zaczynałam w czasach, kiedy kobiety nie jeździły daleko, tylko regionalnie, więc przede wszystkim zawsze byli zszokowani, że jednak kobieta jedzie. No i na początku, jeżeli kolega był za kierownicą, nikt nie wierzył, że ja jednak będę jechać, a później to tak każdy był zdziwiony, że jednak kobieta drobna, bo ja zawsze byłam drobnym gabarytem, a turystyczne autobusy są jednak wielkie, bo są wysokie, długie, piętrowe i to był taki szok. Jak jeździłam też w firmie tutaj z Podkarpacia na Wrocław, no to też w dwuosobowej załodze, no i kolega był facet, no ja byłam pierwszą kobietą, która u nich tam też jeździła. To też tak ludzie dziwnie się przyglądali, aczkolwiek nie miałam, żeby tam ktoś się bał i ze mną nie chciał jechać. I czemu zrezygnowałaś z turystyki? Bo praca w MPK to jednak jest, jak się ma rodzinę, dom, codziennie wracam do domu. A w turystyce jak się jedzie, to jadę i nie mam je 2 tygodnie. Przyjemny epizod w życiu, mam co wspominać, aczkolwiek, no mówię, jeżeli się ma dom i dzieci, to jednak w miejskiej komunikacji codziennie jestem we własnym domu, we własnym łóżku, a nie tylko na walizkach. Ale każdemu polecam. Fajnie mieć takie. Tak, uważam, że każdy, kto ma możliwość, bo ja też nie stać mnie było nigdy, ja nigdy w życiu nie byłam za granicą, dopóki nie siadłam za kierownicę. No i mówię, zawodowo zwiedziłam 24 kraje, a prywatnie byłam tylko gdzieś tam z wycieczką szkolną, nigdzie więcej, więc to była szansa, żeby bez praktycznie pieniędzy zwiedzić świat. Jeszcze zarobić. Jeszcze zarobić, tak. No i jeszcze kierowca autobusu ma ten przywilej, że gdzie się nie pojedzie z wycieczką, pilot i kierowca może wejść za darmo, więc no wszystkie jakieś zamki, jakieś takie atrakcje turystyczne ja zawsze zaliczałam tylko dlatego, że jestem kierowcą, za darmo. A ktoś kiedyś powiedział, że jesteś baba i nie umiesz jeździć? Nie. Wręcz przeciwnie. Na przykład przekierowałam pana, który tutaj słynie w MPK i jeździ z takim głośnym radiem i tak sobie głośno gra w autobusie i innym pasażerom to przeszkadza i to był chyba mój pierwszy taki pasażer, któremu musiałam zwrócić uwagę i przyszły do mnie panie i no, powiedziały, że tam się nie da siedzieć, niech pani coś zrobi. No ale co ja mogę zrobić? I tak myślałam chwilę, zatrzymałam się na przystanku, bo one dwukrotnie do mnie przyszły. Musiałam coś powiedzieć i podeszłam do niego, a ten pan na siedząco był większy, jak ja stoję. I tak łykłam ślinę i mówię tak, bardzo pana przepraszam, ta muzyka mi się bardzo podoba. I mi nie przeszkadza, absolutnie. I jeszcze był trochę pod wpływem. Mówię, ale te panie mi zwróciły uwagę, dostanę karę, jak panu nie zwrócę uwagi, więc proszę, żeby pan przestał grać. I on przestał grać, w ogóle ze mną nie dyskutował i teraz jak się widzimy, to zawsze mi mówi dzień dobry i się mi kłania z daleka, bo go nie opierniczałam, tylko go poprosiłam. Także no, trzeba też podejść odpowiednio do pasażera i często ta sytuacja z takiej, mówię, podbramkowej, złej, zmienia się na dobrą. Tu ktoś powiedział, że właśnie kobiety w MPK łagodzą obyczaje, że my jesteśmy takie mniej wybuchowe, no więcej mamy do czynienia z dziećmi, potrafimy to utulić, ugłaskać i ten pasażer tak zmniejszy się, siadnie spokojnie, czy wysiadnie w takiej... Ja na przykład nigdy nie wzywałam policji, a wiem, że tu panowie ciągle mają jakieś interwencje. Ja tego nie zrobiłam. Udaje mi się. Czego się życzy kierowcy autobusu? Spokojnej jazdy przede wszystkim. No i
szerokości, bo teraz to mówię, no po miastach bardzo ciężko się jeździ, bo w turystyce jest inna praca, więc to już jest nieporównywalne, a w mieście jest ruch uliczny niesamowity, a oprócz tego jeszcze mnóstwo pieszych, rowerzystów, hulajnóg, motorów. Jakby to jako kierowca to trzeba mieć oczy wszędzie, no i nie każdy przez to sobie radzi z tym. No to co, życzę Ci szczęśliwych kursów, samych szczęśliwych pasażerów, grzecznych i szerokości. Wiesz co, bardzo się cieszę, że Ciebie poznałam, bo mój horyzont się rozszerzył, wiesz, ja siadam w ciężarówkę i tak coś tam się we mnie obudziło. Do powodzenia. Dziękuję. Czego Ci życzy kierowcy autobusu? No, życzmy sobie szerokości na pewno i przyczepności, miłych pasażerów. No to tego Ci życzę i wszystkiego najlepszego na Dzień Kobiet. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak zamykasz drzwi, już masz odjeżdżać z przystanku i leci pasażer i macha, odjeżdżasz czy otwierasz? Znaczy, jeżeli widzę, to otwieram, bo to jest taka sytuacja, że ludziom się wydaje, że kierowca złośliwie, ale nie pomyślą o tym, że włączając się do ruchu, patrzymy w lewe lusterko, więc jak mogę zobaczyć kogoś w prawym, że biegnie? A jak już się rusza, no to niestety, jak ja już wyjeżdżam, no to już jest za późno. Już mamy wytłumaczenie. Tak, tak. Mamy wytłumaczenie. Ania, dziękuję. Wszystkiego dobrego i szerokości. Wzajemnie. Taka najciekawsza z tych wszystkich, które dzisiaj słyszeli. Ja już się zobowiązuję do tego, że sobie w mediach społecznościowych uzupełnię wiedzę, bo już trochę dostałem od pana dyrektora. Ale zaskakujące jest to, że tak mało wiemy o tym, że pani robi takie rzeczy w Rzeszowie. No tak, bo ja mam bazę w Rzeszowie, więc i bazę w Rzeszowie, i firmę zarejestrowaną w Rzeszowie, i mieszkam w Rzeszowie, więc tak. Pani, mamy 45 dzielnych pań, które jeżdżą naszymi autobusami i pani obecność tutaj w tym dniu szczególnym jest fantastyczna, może też mobilizująca dla innych, które na pewno z przyjemnością witamy. Tak. Ale statystyka, bardzo mi miło, dziękuję. Ale to dalej statystyka jest 10%, 10%, ale tak statystycznie normalnie to jest 3%. No, Rzeszów wymyka się statystyką. Zresztą pani, będąc z Rzeszowa, wie, że nie jest pani statystyczną osobą. No tak, tutaj w Podkarpacie my tutaj mamy swój zapał do działania. Mamy swój szczególny gen, na pewno. No, ale tak dla ciekawostki, panie prezydencie, ten autobus mierzy 18 metrów i nam się wydaje, że jest bardzo długi. Pani kierowała najdłuższym zestawem, który miał? 66. Jakieś skrzydło wiatraka, rozumiem. No, tak, woziłam to przez 6 lat. No, ale tym moim zestawem z kolei wożę rzeczy krótsze już, ale z drugiej strony dużo cięższe, bo on ma ładowność 80 ton. Więc jak włożę inne elementy z kolei turbin wiatrowych, no to wtedy mam tak 115 ton, więc z kolei znowu ciężko. Ciężko i szeroko. Istotny wpływ w rozwój energetyki. To prawda. Była pani na górze? Gdzie na górze? Wiatraka? Nie. To jest ciekawe doświadczenie. Windą się wierzy, także na szczęście nie trzeba chodzić po drabinie. No ale też pani Iwona jeździła ciężarówką po lodzie, który miał 2 metry, jak zapamiętałem z prezentacji, tak, grubości. 7 stóp. I zestawy 60-tonowe, tak? Po tym lodzie jeździły. Tak, no. Tak to szczerze mówiąc, to mi się, że tak powiem, skóra marszczy na pewno. U nas takich lodów nie ma. Słuchajcie, popadam w kompleksy. Pójdziemy. Dzień dobiega końca, znaczy nie dzień, ale tutaj te nasze atrakcje. Bardzo jestem zadowolony i szczęśliwy, że zgodziła się pani uczestniczyć. Ja dziękuję za zaproszenie. W naszym wydarzeniu. Ale ja się nie spodziewałam, że wy tu takie rzeczy robicie. No, idzie nowe, staramy się, że tak powiem, zadowolić wszystkich jak możemy. Dzisiaj święto pań, więc chcemy, żeby panie naprawdę mogły się wyszaleć. Żeby były zadowolone z tego, że mają takie święto i żeby mogły poznać też takie inspirujące postaci, które pokazują, że zawsze można ten los zły przezwyciężyć i zawsze sobie dać radę w każdej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło. Bardzo miło również. Do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia niebawem. 24 robimy zlot autobusów zabytkowych. Zapraszamy serdecznie. Tak, 24 maja. I startujecie stąd? Będzie można... Będzie tutaj, ale oczywiście plakaty rozwiesimy, poinformujemy w naszych mediach społecznościowych. Program będzie równie bogaty. Zapraszamy. Do zobaczenia w Rzeszowie.